Cześć, nazywam się Marek Berkan i jestem miłośnikiem jazdy na motocyklu. Czy motocykliści mogą znaleźć miejsce, gdzie pogoda jest słoneczna i jest ciepło, są tam kręte górskie drogi z pięknymi widokami na ośnieżone szczyty i ruch na nich jest niewielki, miejscowi ludzie są przemili i pomocni, a benzyna jest niemal za darmo? Brzmi jak marzenie? To rzeczywistość, w Iranie. To jest trzeci odcinek o tegorocznym majowym wyjeździe do Iranu. W pierwszym mogliście posłuchać o przygotowaniach, dojeździe do granicy oraz samym jej pokonywaniu, a w drugim o górach na północy Iranu. W tym opowiem o zwiedzaniu atrakcji turystycznych centralnej części Iranu i nieudanej próbie wjazdu na pustynię Maranjab. W poprzednim odcinku dojechaliśmy do Teheranu. Jako że pilnie potrzebowaliśmy gotówki, to już wcześniej przez komunikator uzgodniliśmy z Bartkiem z agencji Gazelle z Iranu, że ją nam załatwi i spotkamy się na mieście. Oprócz samej gotówki dostaliśmy spacer z przewodnikiem po eleganckiej dzielnicy Iranu i odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki Iranu, które pojawiły nam się w pierwszych dniach. Kolejny dzień zaczęliśmy od śniadania w hostelu w Międzynarodowym Towarzystwie. Zwiedzanie miasta zaczęliśmy od kawy w kawiarni Naderi, rzekomo najstarszej w Teheranie, założonej w 1927 roku. Drugim punktem programu był Pałac Golestan, wpisany na listę UNESCO, opisywany jako arcydzieło epoki Kajar, będący udanym połączeniem perskiego rzemiosła i architektury z wpływami zachodu. Według przewodnika najbardziej charakterystyczne elementy i zdobienia pochodzą z XIX wieku. Potem poszliśmy na główny bazar w centrum, ale okazał się on mało historyczny i bardzo zatłoczony. Bazar odwiedzony wcześniej w Kazwin wydawał nam się ładniejszy, bo tamten był odrestaurowany w historycznej postaci. Po wyjściu na zewnątrz podziwialiśmy bogactwo jednośladów w Teheranie. Wydaje się, że ich liczba jest nieporównywalna z żadnym miastem europejskim. Następnym punktem zwiedzania było Muzeum Narodowe i moim zdaniem to był hit, bo wystawiane tu artefakty są datowane na 7000 lat przed urodzeniem Chrystusa. Niektóre z nich pochodzą z wykopalisk archeologicznych, np. z Persepolis, które odwiedziliśmy później. Tuż obok Muzeum Narodowego znajduje się Muzeum Archeologii i Sztuki Islamu, w którym można było obejrzeć zabytki z wielu epok pokazujących historię wpływów islamu na Iran. W drodze powrotnej podziwialiśmy, jak kierowcy motocykli i skuterów radzą sobie w ruchu ulicznym. Liczba kombinacji modeli, wyposażenia, załadowania oraz pasażerów była imponująca. W tym chaosie udało nam się nawet wypatrzyć jeden motocykl z zachodu, prawdopodobnie KTM. Po krótkiej przerwie w hostelu rozpoczęliśmy drugą część zwiedzania, która zaczynała się od wieży widokowej Milat. W mojej opinii jest to miejsce obowiązkowe do odwiedzenia, bo jest to jedna z najwyższych wież na świecie i z przepięknym widokiem na miasto i góry na północy od stolicy. Opłata za wstęp jest relatywnie wysoka, bo w przeliczeniu wynosi aż o 20 euro. Niespodziewaną niespodzianką był zakaz wnoszenia profesjonalnych aparatów fotograficznych. Nie było za to ograniczenia w robieniu zdjęć smartfonami. Wieczór zakończyliśmy na bazarze Tadżisz w północnej części Teheranu. W świetle nocy prezentował się on okazale, znacznie lepiej niż bazar w centrum miasta. Zjedliśmy tam kolację w restauracji polecanej przez Bartka w niepozornym miejscu, ale w środku była urządzona przepięknie. Do jedzenia oczywiście mięso, a do picia bezalkoholowe piwo. Ostatnim punktem programu był meczet Imam Zadeh Selah, przechowywujący szczątki Saleha, syna szyickiego imama Musy al-Kazima. Miejsce to okazało się być bardzo popularne do odwiedzania i spędzania wolnego czasu przez Teherańczyków. Miłą ciekawostką był zwyczaj rozdawania chętnym darmowej gorącej herbaty. Następnego dnia z samego rana po śniadaniu opuściliśmy hostel i wyruszyliśmy na południe, w kierunku Kaszanu. Mimo że było jeszcze przed 9, to temperatura już wynosiła 33 stopnie.
Główne drogi w Iranie są znośnej jakości i mają po 2 pasy, a autostrady nawet po 3. Niestety zdarza się, że ciężarówki jeżdżą środkiem lub nawet lewym pasem. Jak na prawym są dziury lub wzajemnie się wyprzedzają, w szczególności na podjazdach. Wielokrotnie widzieliśmy ekipy doraźnie łatające drogi, więc ktoś tego pilnuje. Drogi lokalne i te w górach były zaskakująco dobrej jakości, niektóre nawet zupełnie nowe. Atrakcją terenową tego dnia miał być przejazd 45-kilometrową drogą przez pustynię do zabytkowego karawanseraju Maranjab. Niestety okazało się, że jest to teren Parku Narodowego, a wjazd własnymi pojazdami jest aktualnie zabroniony. Strażnik przy szlabanie tłumaczył nam, że droga jest w złym stanie i powinniśmy zostawić nasze motocykle na parkingu i pojechać do karawanseraju samochodem terenowym z kierowcą. Argumentowaliśmy, że nasze terenowe motocykle sobie spokojnie poradzą i chcemy wjechać na własne ryzyko, ale strażnik się uparł, że przepisy to przepisy i zabronił nam wjazdu. Temperatura była wysoka, ponad 35 stopni, więc ostatecznie zrezygnowaliśmy. Szybko dojechaliśmy do nieodległego Kaszanu i znaleźliśmy kameralny hotel w historycznej rezydencji. Jak się później okazało, ten typ hoteli jest popularny w Iranie i bardzo je polubiliśmy, bo najczęściej są to małe biznesy rodzinne i przy okazji można porozmawiać z właścicielami bardzo chętnymi do rozmów z turystami z zachodu. W Kaszanie zwiedzanie zaczęliśmy od rezydencji Tabatai, należącej w przeszłości do bogatego rodu kupieckiego z dynastii Kadżarów, zbudowane około roku 1880. 4 dziedzińce z fontannami i wiele pokoi robiło wrażenie. Ciekawostką była możliwość obejrzenia, jak działa system wentylacji grawitacyjnej, który przy pomocy wysokich kominów zaciąga powietrze do podziemi, chłodzi i rozprowadza po pomieszczeniach, zapewniając znośną temperaturę w tej pustynnej okolicy. Drugą atrakcją były łaźnie Sultan Amir Ahmad, według przewodnika jeden z najpiękniejszych hammamów w Iranie. Ciekawostką architektoniczną są sklepienia z małymi okienkami, które zapewniają światło wewnątrz, a jednocześnie izolują od gorąca na zewnątrz. Obiad zjedliśmy w przepięknej restauracji i architektura przypominała bardziej ekskluzywny hotel. Po krótkim odpoczynku poszliśmy do meczetu Agha Bozorg, zbudowanego pod koniec XVIII wieku. Obok niego znajduje się medresa, czyli teologiczna szkoła muzułmańska, w której uczy się Koranu, prawa oraz języka arabskiego. Ostatnim punktem wycieczki był bazar w centrum, podobnie zatłoczony jak te zwiedzane wcześniej. Na zakończenie dnia zaryzykowaliśmy zamówienie lokalnego i nietypowego drinka, oczywiście bezalkoholowego. Ze względu na międzynarodowe sankcje po Iranie jeżdżą głównie stare i bardzo stare pojazdy, szczególnie ciężarówki. Ich stan jest kiepski, a emitowane spaliny, w szczególności na podjazdach, są masakryczne. Jest trochę nowych samochodów chińskich i lokalnych marek, ale głównie w dużych miastach. Następnym miejscem, które zwiedziliśmy, była czerwona wieś Abiane, o której informacje znaleźliśmy na blogu Bartka. Jest specyficzna ze względu na czerwony kolor gliny używany do wyrobu cegieł oraz specyficzny klimat wynikający z odosobnienia.
Miejsce było warte odwiedzenia, ale też sama droga dojazdowa była warta zjechania z głównego szlaku. Tak w Iranie wyglądają niektóre wjazdy z drogi podrzędnej na autostradę. Jesteśmy na pustyni, 34 stopnie, czyli lajcik. A teraz żeśmy znaleźli parking klimatyzowany i sobie siedzimy. Tak wygląda to z daleka. Klimatyzowany parking z 2 stanowiskami do odkurzaczy. Uciążliwością w Iranie, do której trzeba się przyzwyczaić, są wszechobecne progi zwalniające, przed którymi samochody gwałtownie hamują. Trzeba uważać, żeby jadąc blisko za jakimś pojazdem nie zagapić się, bo on może gwałtownie zahamować przed progiem, którego my jeszcze nie widzimy. Do Isfahanu dojechaliśmy wcześniej, bo planowaliśmy tam zwiedzanie sporej liczby atrakcji. Nocleg mieliśmy zarezerwowany w kolejnym hotelu w historycznym domu, jeszcze mniejszym niż ostatnio. Zwiedzanie Isfahan zaczęliśmy od Pałacu 40 Kolumn, wzniesionego w XVII wieku, położonego w ogrodzie z fontannami. Według opisu pałac służył za miejsce koronacji władców, przyjmowania zagranicznych gości i wydawania bankietów. Bogato dekorowane wnętrza robiły duże wrażenie. Następnym punktem programu był plac Nakshe-Jahan, według przewodnika drugi co do wielkości plac na świecie po placu Tiananmen w Pekinie. Zbudowany w 1602 roku jako centralny punkt nowej stolicy Szacha Abbasa. Po jego zachodniej stronie jest pałac Al-Kapu, rezydencja szacha. Na szczycie 6-piętrowej rezydencji znajduje się zadaszony taras ze smukłymi drewnianymi kolumnami, z którego rozpościera się imponujący widok na cały plac. Wokół placu jest bazar i są sklepy, a jego przestrzeń jest miejscem do spacerów, pikników i nawet przejażdżek dorożką. Po wschodniej stronie placu jest meczet szejka Lotfulaha w charakterystycznym niebieskim kolorze. Podobno są to jedne z najlepiej zachowanych mozaik z epoki Safawidów. Jego wewnętrzna kopuła ma okna, przez które wpada światło i mieni się w złotych płytkach sufitu, co daje niesamowity efekt. Po południowej stronie placu stoi meczet szacha, ukończony w 1629 roku z 7-kolorowymi mozaikami i dziełami kaligrafii. Jego portal wejściowy ma ponad 30 metrów. Wychodząc z placu przeszliśmy przez bazar i podziwialiśmy wystawiane tam towary. Na Google Maps znaleźliśmy restaurację, w której były opinie, że ma dania wegetariańskie. Wystrój był bardzo ciekawy, czuć było, że jest zorientowana na turystów, wyglądała niemal jak muzeum. Faktycznie, dostałem tam danie wegetariańskie, ale polegało ono na tym, że mięso zostało zastąpione daktylami, tak słodkimi, że z trudem to zjadłem. Po obiedzie poszliśmy jeszcze na słynny dwupoziomowy kamienny most Si-o-se-Pol z 33 przęsłami, ukończony w 1602 roku. Według przewodnika to miejsce spotkań i śpiewów, tzw. pocztówkowy klasyk. Faktycznie, wyglądało to nieźle. Później od naszego gospodarza dowiedzieliśmy się jeszcze, że mieliśmy szczęście, bo woda w rzece w tym sezonie jest dopiero tam od kilku dni. Śniadanie. Tylko za późno wziąłem kamerę. Ale ja ci zdjęcia podeszłam. Aha. Bo takiej jajecznicy to jeszcze nie jedliśmy. Tu było. Się spóźniłem. Także tutaj miejscówkę mamy rewelacyjną i sami jesteśmy. Zanim rano opuściliśmy miasto, to pojechaliśmy jeszcze na motocyklach zwiedzić katedrę Wang, bo wczoraj była już zamknięta. Miejsce to jest sławne ze względu na kolorowe freski poświęcone ormiańskim zesłańcom.
W Iranie poszanowanie przepisów drogowych jest niskie. Często widzieliśmy wjeżdżanie na czerwonym świetle, jazdę pod prąd i temu podobne. Byliśmy początkowo wystraszeni wymuszaniem pierwszeństwa przy skręcie w lewo na skrzyżowaniach przez samochody jadące z naprzeciwka. Jednak w tym całym bałaganie jest wiele kultury i wyczucia, to znaczy wymuszający pierwszeństwo patrzy, czy inne pojazdy go puszczą, a w przeciwnym wypadku rezygnuje. Klaksony słyszeliśmy rzadko. Chcieliśmy koniecznie zobaczyć, jak wygląda pustynia i życie na niej. Dotarliśmy do Ghurtanburg, doskonale zachowanej cytadeli na pustyni. Dała ona nam znakomite wyobrażenie, jak dawno temu musiało wyglądać tu życie w takich warunkach. Jazda przez pustynię była z jednej strony monotonna i męcząca, głównie przez upał, ale z drugiej strony była fascynująca, bo jednostajny widok, przerywany tylko od czasu do czasu przez mijane samochody, był czymś bardzo innym od tego, co znamy z Europy. Miło było się oddać rozmyślaniom o tym, jak ludzie tu żyli i podróżowali karawanami przed wiekami, o tym, jak my daleko jesteśmy od naszych domów, ale też jak daleko moglibyśmy pojechać jeszcze na wschód, gdyby nie to, że jesteśmy ograniczeni zobowiązaniami rodzinnymi i zawodowymi. Część Iranu, którą zwiedzamy, jest cywilizowana i spokojna. Bartek opowiadał nam, że dalej na wschód, w okolice pogranicza z Pakistanem, lepiej nie zapuszczać się bez eskorty doświadczonego przewodnika lub policji. W trakcie postojów wzmacnialiśmy się, pijąc mocną kawę w miejscach takich jak to. Temperatura na drodze wzrosła niemiłosiernie. Termometr pokazywał nawet 41 stopni. Miasto Yazd jest położone między terenami pustynnymi. Zapamiętajmy je jako archetyp irańskiego miasta. Nie było tam do wyboru wiele obiektów hotelowych, więc wybraliśmy najdroższy nocleg w trakcie całego naszego pobytu, po 55 euro za pokój. Ale musieliśmy przyznać, że był wypasiony, tylko mało kameralny w porównaniu do wcześniej odwiedzanych hoteli rodzinnych. Zwiedzanie zaczęliśmy od centralnego placu Amir Hag Makh z XV wieku. Tuż obok był ciekawy obiekt, tradycyjna irańska siłownia, gdzie mężczyźni ćwiczą charakterystycznymi pałkami, które ważą po około 30 kg. W tym samym obiekcie jest mini muzeum pokazujące podziemny zbiornik na wodę. Dzięki takim zbiornikom oraz systemom chłodzenia powietrza możliwe było mieszkanie w tej półpustynnej okolicy. Kolejnym celem zwiedzania był meczet piątkowy. Na jego terenie jest zejście do znajdującego się na liście UNESCO podziemnego kanału wodnego, zwanego Qanatem, rzekomo najdłuższego na świecie. Zejście na sam dół faktycznie było niezłym wyzwaniem.
Kolejną atrakcją był ogród Dawlat Abad, także wpisany na listę UNESCO. To miejsce zaskoczyło nas jakąś lokalną imprezą dla dzieci ze szkoły, na okołopodstawowej, które ubrane w stroje regionalne śpiewały i grały na różnych instrumentach. Wieczór tradycyjnie zakończyliśmy na kolacji. Wracając do hotelu, jeszcze raz obejrzeliśmy plac Amir Chak Magh, tym razem po zachodzie słońca. Było tam wiele więcej ludzi niż w południe, którzy teraz spędzali czas piknikując na trawie i ławkach. Śniadanie w dużym hotelu bardziej przypominało to, co znamy z Europy. Kwestią specyficzną dla Iranu są okresowe wyłączenia prądu. Harmonogram takich wyłączeń jest tu ogólnie znany, więc wszyscy są do tego przyzwyczajeni i przygotowani. W szczególności w powszechnym użyciu są przenośne generatory prądu. Sklepy działają nawet bez oświetlenia, a płacić można wtedy gotówką lub przy pomocy terminali zasilanych z powerbanków. Restauracje w okresie bez prądu podają tylko napoje, a kuchnia zaczyna działać dopiero, gdy zasilanie zostanie przywrócone. Ktoś opowiadał nam, że poza słabą infrastrukturą, drugą przyczyną jest powszechne marnotrawstwo prądu, do którego przyzwyczajeni są Irańczycy, co można poznać po świecących się przez całą dobę żarówkach na ulicach. Po drodze na południe odwiedziliśmy drzewo Cyprys Zabarkuch, najstarsze drzewo w Iranie, którego wiek jest oceniany na około 4000 lat. Miejsce okazało się zadbane i odwiedzane przez Irańczyków. To kolejne takie miejsce przy drodze, gdzie orzeźwialiśmy się mocną kawą. Wolny czas spędzają tutaj tylko mężczyźni. Kolejną atrakcją tego dnia były dwa wykopaliska archeologiczne. Pierwsze to było Pasargady, gdzie dominuje grób Cyrusa Wielkiego, założyciela Imperium Achemenidów, 550 rok przed naszą erą. To było pierwsze miejsce, gdzie spotkaliśmy turystów zagranicznych oraz znaną z Europy infrastrukturę turystyczną, bilety, płatny parking, restauracje i bary, przewodników i sprzedawców pamiątek. Sam grób był ładny, ale całość zbytnio nie imponowała. Ciekawostka, tu spotkaliśmy pierwszych lokalnych motocyklistów adventurowców. Oczywiście na motocyklu z małym silnikiem 200 cm3 lokalnej marki Iran Dohangach, ale z akcesoriami na bogato, także nie powstydziłby się tego nawet BMW GS. Naklejka Dakar też oczywiście była. Drugim stanowiskiem archeologicznym było Persepolis, imponujące ruiny miasta leżące u podnóża góry. Jak przeczytaliśmy w przewodniku, Persepolis było stolicą Imperium Achemenidów, założonego przez Dariusza I w 518 roku przed naszą erą. Największe wrażenie robił fakt, że budowla została posadowiona na kilkunastometrowym podniesieniu, do którego prowadziły szerokie schody. Wykonanie tego w tamtych czasach to musiało być niesamowite zadanie inżynierskie. Wieczorem dojechaliśmy do Shiraz, ostatniego dużego miasta, które zamierzaliśmy zwiedzać. Ponownie nocowaliśmy w małym hotelu w historycznej rezydencji niedaleko centrum. Dojechaliśmy późno, więc od razu wyruszyliśmy w poszukiwaniu restauracji i znaleźliśmy ładną tuż przy bazarze i meczecie Wakil. Była zaskakująco zatłoczona i, do czego już zdążyliśmy się przyzwyczaić, nie było prądu, który miał być włączony ponownie dopiero o 19, więc musieliśmy cierpliwie czekać kilkanaście minut.
Ten dzień był przeznaczony wyłącznie na zwiedzanie miasta. Zaczęliśmy od śniadania na dziedzińcu hotelu, który w blasku porannego światła wyglądał idealnie, jak z bajki. Podobnie doskonale podane było śniadanie. Zwiedzanie zaczęliśmy od meczetu Nasir al-Mulk z 1888 roku, zwanego Różowym. Przyszliśmy do największej atrakcji Szirazu, meczetu, którego nazwy nie pamiętam, ale mogę przeczytać. Jego największą atrakcją są kolorowe witraże, które rano sprawiają, że pomieszczenie jest oświetlone kolorowymi światłami. Zamierzamy ustawić się w kolejce, żeby zobaczyć to miejsce. I mówi wam to coś? No. Kolorowe witraże przy porannym świetle dają w sali modlitewnej spektakularny efekt masowo uwieczniany na zdjęciach. Mimo że byliśmy wcześniej rano, to sala była już zatłoczona, a do miejsc przy oknie ustawiały się kolejki. Po krótkiej sesji fotograficznej i zwiedzaniu meczetu, wychodząc, widzieliśmy, że kolejka do wejścia znacząco się wydłużyła, także zdecydowanie polecamy przychodzić tam możliwie najwcześniej jak się da. Drugim miejscem, które tego dnia odwiedziliśmy, było mauzoleum Króla Światła, gdzie są m.in. groby synów 7. imama szyitów, wśród nich i Ahmad ibn Musa, czyli brata imama Rezy. Żeby się tam dostać, trzeba było oddać do depozytu aparaty i plecaki i zaczekać na anglojęzycznego przewodnika, który oprowadza turystów spoza Iranu. Nas oprowadzała przesympatyczna Iranka, opowiadając nam o mijanych miejscach oraz ogólnie o islamie. Ponownie byliśmy zaskoczeni ilością wiernych, którzy się modlili, a także po prostu spędzali tam czas razem z rodzinami. Przewodniczka była też bardzo ciekawa, jak my postrzegamy Iran i różnice w kulturze i religii, więc wdaliśmy się w ciekawą dyskusję porównującą ich zatłoczone świątynie z naszymi coraz rzadziej uczęszczanymi kościołami. Następnym punktem zwiedzania był położony w centrum zabytkowy karawanseraj Sarajeh Moshir, który obecnie jest tętniącym życiem bazarem. Następnie przeszliśmy do meczetu Wakil, obok którego wczoraj wieczorem zjedliśmy kolację. Wewnątrz, oprócz mozaik na ścianach, podziwialiśmy imponującą salę kolumnową. Idąc dalej, trochę po drodze, odwiedziliśmy Muzeum Persji, gdzie wystawione są liczne artefakty ze starymi wydaniami Koranu włącznie. Idąc dalej, doszliśmy do cytadeli Karim Khana z imponującymi murami i wieżą obronną. W środku było też parę ładnych miejsc do obejrzenia. Wieczór spędziliśmy w ładnej restauracji ze stolikami na najwyższym piętrze budynku, z widokiem na dachy okolicznych domów. Teraz jest zawsze najciekawsza część, wybieranie posiłku. Kebab albo kebab albo kebab. No spróbuj. To jest jogurt, pisało ze szpinakiem? A to ja tam daktylę czuję w środku. Shiraz było najbardziej wysuniętym na południe miastem, które odwiedziliśmy. Od tego miejsca wracamy już do domu, ale o tym opowiem w kolejnym odcinku. To wszystko na dziś. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie polubienie lub komentarz. Do zobaczenia na trasie.